Cześć, z tej strony Rafał, witajcie na kanale Na Motocyklu. Dzisiaj zajmiemy się Triumfem Tigerem 900 Rally Pro i tym, jakie ma wady i zalety, jeżeli chodzi o jazdę offroadową. Bez wątpienia Triumph Tiger 900 Rally Pro to jest dość nieoczywisty wybór, jeżeli chodzi o motocykl do jazdy w terenie. W segmencie średnich adventure'ów raczej dominują KTM-y, Yamaha Tenere 700. Tych Tigerów jest stosunkowo mało. Większość właścicieli koncentruje się na wyprawach asfaltowych, na lekkich szutrach, ale raczej tego motocykla nie zabiera i pewnie nigdy nie zabierze w taki ciężki offroad. Dlatego też ciężko o informacje z pierwszej ręki, jak sobie ten motocykl radzi w offroadzie, jakie są jego wady, jakie są jego zalety, bo to, że świetnie jeździ po asfalcie, to oczywiście powszechnie wiadomo. Mnie sprawdzenie wad, sprawdzenie zalet tego motocykla zajęło mniej więcej jeden sezon, prawie 5000 km. Niby niedużo, ale większość tego dystansu to był właśnie offroad. Zaczęła się nasza przygoda na imprezie Hard Adventure. Tam ciężkie warunki górskie Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego zweryfikowały dość mocno ten motocykl. Były podjazdy strome, były zjazdy, było błoto, były luźne kamienie. Wróciliśmy w jednym kawałku. Ja wróciłem zadowolony, Triumph Tiger może trochę mniej, bo już pierwsze rany otrzymał, czy pierwsze, można powiedzieć, że zarysowania wtedy. Natomiast później było Podlasie, były szutry, były piachy, dwie imprezy RAC, Jura Krakowsko-Częstochowska i do tego jeszcze Ponidzie ostatnio. Także można powiedzieć, że bardzo zróżnicowane warunki. To nie były tylko szutry przez te kilometry, które zostały na tym motocyklu przeze mnie zrobione. Dlatego czuję się trochę gotowy na to, żeby Wam właśnie opowiedzieć z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia, jaki jest Tiger 900 Rally Pro, jeżeli chodzi o jazdę offroadową. Ale zanim Wam o tym opowiem, to musicie trochę poznać moją perspektywę, bo myślę, że to jest dość istotne, żeby zrozumieć trochę mój punkt widzenia na ten właśnie motocykl. Ja od 4 sezonów jeżdżę tego typu motocyklami w terenie, więc nazwałbym się raczej amatorem niż offroadowym wyjadaczem. Pierwszy motocykl, który zabrałem w teren, to był KTM 790 Adventure R i to jest dość istotny model w ogóle w całej tej historii, bo przez pryzmat tego motocykla patrzę na inne Adventure i patrzę też oczywiście na Tigera. W garażu stoi też Honda CRF 300L, dużo mniejszy motocykl, dużo słabszy oczywiście, jakby zamiary konstrukcyjne są i wykorzystania tego motocykla są zgoła inne od Tigera czy KTM-a, którego wspomniałem. Nie mam zaplecza medycznego za sobą, nie mam zaplecza serwisowego, więc zawsze staram się z tego offroadu wrócić w jednym kawałku, wrócić bezpiecznie. Często rozsądek bierze zawsze górę. Zdecydowanie wolę techniczne przejazdy motocyklem niż na przykład szybkie pędzenie szutrostradą. Przez ostatnie lata nauczyłem się, że im więcej umiemy w offroadzie, tym więcej oczekujemy od opon i opony zaczynają mieć coraz większe znaczenie. Na początku w ogóle na to się nie zwraca uwagi, ale później jakby z każdego wyjazdu offroadowego człowiek wraca z przekonaniem, że musi jednak mieć lepsze te opony i zaczyna dostrzegać różnice. Nauczyłem się również tego, że balans na podnóżkach motocykla naprawdę potrafi często uratować z najgorszej opresji i to jest coś, co trzeba ćwiczyć, co warto ćwiczyć przede wszystkim, jeżeli chcemy jeździć skutecznie i bezpiecznie w terenie. Nauczyłem się również tego, że nie zawsze odkręcony gaz w pełni to jest najlepsze rozwiązanie w terenie. Szukanie trakcji polega na czymś troszeczkę innym i nauczyłem się również tego, że trawiaste trawersy są naprawdę zdradliwe i trzeba bardzo, bardzo uważać i do tej pory mam respekt jeszcze, jeżeli chodzi o trawę, więc zawsze jak mam takie polne drogi, przejazdy, to zwalniam. I to jest jakby moja perspektywa patrzenia na adventury. Ja wiem, że można jeździć lekkimi i jazda lekkimi motocyklami jest dużo przyjemniejsza, ale jazda takimi motocyklami w terenie to jest sprawdzenie siebie, sprawdzenie motocykla i daje pewną taką pewność, że gdy będę na pewno daleko od domu tym motocyklem, to nic mnie nie będzie ograniczało tak naprawdę, bo będę wiedział, że na przykład na daną górę wjadę, daną drogę przejadę i to jest, myślę, że najfajniejsze w tym wszystkim, że przygotowujemy się do tego podróżowania, do tego ADV, które gdzieś tam funkcjonuje cały czas i które stało się pewnym sposobem życia, myślę, w dzisiejszych czasach. Ale tyle o mojej perspektywie. Przechodzimy do Tigera.
Do tej pory jeździłem praktycznie na seryjnym Tigerze. Wymieniłem tylko kilka rzeczy. Można powiedzieć, że przystosowałem ten motocykl do offroadu, trochę zabezpieczyłem całą tę konstrukcję. Wymieniłem oryginalne handbary, te plastikowe na Barkbustersy. Zamontowałem lusterka składane Double Take Mirror. Mam również stelaż centralny SW Motecha i stelaże boczne SW Motecha. Dodatkowo na kierownicy jest uchwyt na telefon Quadlocka z głowicą indukcyjną i ta głowica jest kablem USB podłączona do USB, które jest pod kanapą pasażera, więc nie musiałem ingerować w elektrykę. I nad zegarami, moim zdaniem najlepszym miejscu, najbardziej optymalnym, jest uchwyt na nawigację Garmina. I to w zasadzie jest wszystko, co zrobiłem z tym motocyklem. A nie, przepraszam, jest jeszcze jedna rzecz. A mowa oczywiście o oponach. Tiger 900 Rally Pro wyjeżdża z salonu na oponach Badlaxach Adventure'ach. Są to opony, które są oponami asfaltowymi, szutrowymi. Świetne, kiedy docieracie silnik na asfalcie, ale nie nadają się kompletnie do takiej jazdy offroadowej, takiej troszkę bardziej wymagającej jazdy offroadowej. Dlatego musicie zmienić opony na offroadowe. I ograniczają Was dwie rzeczy. Po pierwsze, Tiger 900 Rally Pro ma felgi bezdętkowe, a druga rzecz to są czujniki ciśnienia opon, które tutaj są. Z jednej strony fajne rozwiązania, ale trochę utrudniają i ograniczają wybór opon, dlatego że bezdętkowych opon offroadowych, takich stricte offroadowych, nie mówię tutaj o oponach 50×50, tylko takich naprawdę offroadowych, jest niewiele na rynku. Macie Metzellery Karoo Extreme, macie Rebele Explore, no i macie ewentualnie Mitasy, które teraz nie nazywają się E09, tylko bodajże XT+. Więc tych opon naprawdę nie jest dużo. Jeżeli są jeszcze jakieś modele godne uwagi, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Uzupełnijmy tę listę tych trzech modeli. Czujniki ciśnienia opon są tutaj z jednej strony fajnym rozwiązaniem, ale trochę utrudniają, można powiedzieć, że jazdę offroadową, dlatego że Tiger 900 ma zaprogramowane tylko jeden tak naprawdę poziom ciśnienia, bez względu na to, w jakim jesteście trybie, czy jesteście w trybie road, czy sport, czy offroad pro. Więc tutaj tak naprawdę standardem jest utrzymywanie się powyżej 2,5 bara z przodu i z tyłu i wtedy Wam nie świeci tak naprawdę w ogóle ostrzeżenie o niskim ciśnieniu. Jeżeli zejdziecie poniżej tych wartości, a w terenie się zazwyczaj schodzi poniżej tych wartości, czyli jesteście gdzieś na poziomie 2,0 bara, to wtedy cały czas na wyświetlaczu świeci Wam się ostrzeżenie o tym, że macie po prostu zbyt mało powietrza, więc trzeba cały czas kontrolować i sprawdzać, czy rzeczywiście jest to powietrze, czy go nie ma, więc nie do końca korzysta się z tych czujników ciśnienia opon. Na pierwszą przygodę offroadową z Tigerem 900 Rally Pro założyłem opony Mitasy E09 z przodu i Mitas E09 z tyłu. To są opony, które, może zacznę od przodu, to jest opona, która jest dobra na suche warunki, na mokre warunki, ale jak pojawia się już błoto, to wtedy niezbyt dobrze trzyma. Lubi podcinać i zaskakuje ta opona i nie ma takiej pewności prowadzenia. Z tyłem jest trochę inaczej, bo tam Mitas 09 świetnie się sprawdza, chociaż nie jest oponą bardzo trwałą, także po jeździe po kamieniach, ewentualnie po asfalcie widać, że ta kostka trochę dostaje, więc podsumowując, Mitasa E09 na tył poleciłbym i założyłbym drugi raz, natomiast naprzód myślę, że trzeba byłoby iść w coś innego. To, co chyba najbardziej polubiłem w Tigerze 900 Rally Pro, to jego silnik, ten trzycylindrowy, którego charakterystyka mi bardzo odpowiada i która świetnie wpisuje się w mój styl jazdy motocyklami adventurowymi w terenie. KTM 790 Adventure trzeba było dość mocno kręcić na wyższe obroty, aby była dobra reakcja na gaz. Dużo używania półsprzęgła, łatwo było zgasić ten motocykl w takich wolniejszych sekcjach. Natomiast tutaj ten trzycylindrowiec jest niesamowicie elastycznym silnikiem. W dolnym, w średnim zakresie obrotów jest naprawdę bardzo dobra reakcja na gaz, w zasadzie cały czas. Jest prosto utrzymywać trakcję, odciążać przód w zasadzie momentalnie. A kiedy potrzebujecie więcej mocy, więcej pazura, dynamiki, to jak go wkręcicie na obroty, to świetnie sobie radzi też w tym wyższym zakresie obrotów. Także charakterystyka pracy tego silnika i jego uniwersalność jest po prostu dla mnie idealna. Przez ten silnik tak naprawdę przesiadłem się z KTM na Tigera przez tą pracę, która po prostu mi bardziej odpowiada. Mocy mi nie brakuje i pewnie długo jeszcze nie zabraknie, bo tutaj jest aż nadto tej mocy.
Natomiast myślę, że warto tutaj jeszcze powiedzieć co nieco o elektronice. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to on załącza się ogólnie dość wolno. Nie jest to może najmocniejsza strona tego motocykla, ale tak naprawdę już teraz mógłbym odpalić ten motocykl i odjechać. Dopiero po jakimś czasie aktywuje się ten wyświetlacz. Tak po prostu ten Tiger ma, do tego można się bardzo prosto przyzwyczaić. Natomiast o elektronice, o trybach jazdy. Oczywiście tryb drogowy, tryb sport czy tryb rain, nawet z kostkami, czyli z oponami offroadowymi, świetnie sobie radzi. Natomiast do offroadu mamy dwa tryby. Jeden się nazywa Offroad, a drugi Offroad Pro. Jeżeli chodzi o ten offroad, to mamy tam załączone ABS, mamy kontrolę trakcji offroadową i reakcję na gaz też w trybie offroad. I moim zdaniem to jest taki tryb, który jest trochę takim kagańcem dla motocyklisty, który na pewno zapewnia bezpieczeństwo, pozwala osobie, która nie bardzo wie jak jeździć w offie, przejechać drogę szutrową, drogę błotnistą, lekko piaszczystą. Natomiast jeżeli się okaże, że macie do pokonania taki trochę bardziej wymagający teren, jakieś podjazdy, to wtedy ten offroad będzie kagańcem. Kontrola trakcji będzie odcinała moc na manetce, więc będziecie mieć problem z wyjechaniem na przykład pod górę. Będzie to dość mocno utrudnione. W trybie Offroad Pro jest całkowicie inaczej, bo tam macie tylko reakcję na gaz offroadową, natomiast ABS jest wyłączony i również wyłączona jest kontrola trakcji, więc wtedy tak naprawdę ten motocykl zaczyna jechać i możecie go wykorzystać do jazdy w terenie. Wtedy zaczyna się zabawa, tylko ten motocykl wtedy wymaga od Was pewnych umiejętności, na pewno i panowania nad motocyklem, bo tej elektroniki wtedy tutaj nie ma za dużo, ale moim zdaniem to jest akurat duży plus, że tej elektroniki za dużo nie ma. Uważam, że obecnie na rynku chyba najbardziej zaawansowaną offroadową elektronikę ma KTM. W 790 można nawet i tutaj stopień przechyłu tego motocykla ustawiać w power slidach, czego oczywiście nie zrobicie chyba w żadnym innym motocyklu na rynku, więc jeżeli chodzi o elektronikę offroadową, to tutaj KTM na pewno przoduje. Tutaj idziemy raczej w kierunku takiego surowego motocykla. Ale i tak z tego co wiem, to większość doświadczonych motocyklistów tych offroadowych, czy to był KTM, czy cokolwiek innego, to i tak wyłącza wszystkie te systemy i jeździ bez tego, bo wtedy tak naprawdę czujecie, co się dzieje z motocyklem, jak on się zachowuje, kiedy przejeżdżacie przez trudny offroadowy teren. To teraz trochę o zawieszeniu Tigera 900 Rally Pro. Ja nie jestem rajdowcem, jak wspomniałem, więc nie skaczę na 10 metrów, nie pokonuję przeszkód hard enduro, więc to zawieszenie po odpowiednim ustawieniu jest skuteczne, jest wystarczające. Nie trzeba tutaj nic robić. Mamy w pełni regulowane zawieszenie Showa 240 mm z przodu i to jest moim zdaniem bardzo dobre zawieszenie, a z tyłu mamy też Showa 230 mm też z pełną regulacją, więc póki się nie ścigacie tym motocyklem, to pewnie nic nie trzeba robić, a pokonywanie terenu, adventurowanie jest tutaj jak najbardziej przyjemne i bezpieczne właśnie z tym seryjnym, oryginalnym zawieszeniem. Wielu motocyklistów narzeka trochę na ten element, czyli na otwór, który jest tutaj w błotniku, który ma mieć jakąś tam aerodynamiczną cechę. Przez niego chlapy, jak widać, mają trochę racji. U mnie się trochę zatrzymuje na stelażu centralnym. Nie zaślepiałem tego i nie mam zamiaru, i tak po jeździe w offroadzie tutaj jest sporo błota, zakrywa się ta dziura, nie przeszkadza mi to. Kolejną rzeczą, która jest gdzieś podnoszona, to jest to, że nie ma osłony amortyzatora. W motocyklach offroadowych bardzo często macie tutaj za kołem taką osłonę, żeby nie chlapało, nie uderzało kamieniami w amortyzator. Tutaj tego nie ma. Po każdej jeździe offroadowej trzeba czyścić oczywiście ten amortyzator. Zbiera się tam trochę błota, ale nie zauważyłem jakichś uszkodzeń tej sprężyny. Na razie jest naprawdę ok. Także to są te dwie rzeczy, które gdzieś tam są podnoszone jako problem, ale ja jakoś tego jeszcze nie rozwiązałem. Szyba w Tigerze 900 Rally Pro jest bardzo dobrą osłoną przed wiatrem, jest ona regulowana na wysokość. W tej pozycji najniższej i tak jest dość wysoka, więc podczas jazdy offroadowej ta górna krawędź tej szyby trochę tutaj krąży koło szyi, koło naszej szczęki. No ale tu mamy taki kompromis między asfaltowym a offroadowym motocyklem. Jeżeli ktoś rzeczywiście jeździ mocno offroadowo, to myślę, że warto pomyśleć o ewentualnie niższej szybie, co w motocyklach turystycznych
jest dość nietypową praktyką. Cały czas korzystam z elementów chroniących ten motocykl, które są produkcji Triumpha, czyli mam płytę pod silnik, crashbary dolne, crashbary górne. One się sprawdzają bardzo dobrze póki co, wiadomo, że się wyginają, ale jakby swoją funkcję spełniają, chronią ten motocykl, a leżał już nieraz na lewej czy na prawej stronie i z samym motocyklem nic się nie dzieje. Dźwignia zmiany biegów i dźwignia hamulca też jest tak zaprojektowana i jest tak zamontowana, że nie udało się jeszcze w żaden sposób jej wygiąć przy upadkach tego motocykla, więc akurat te elementy oceniam bardzo dobrze. Podnóżki, no tutaj można byłoby pomyśleć o pewnej zmianie. Te podnóżki, oczywiście jeżeli jeździmy w offroadzie, to należy definitywnie zdjąć gumowe osłony, które są założone seryjnie. Natomiast same zęby tych podnóżków są dość delikatne, nie trzymają tak dobrze buta i same podnóżki też nie są jakieś bardzo duże, szerokie, więc tutaj można byłoby ewentualnie pomyśleć o wymianie i trochę poprawić stabilność tutaj i trzymanie się na podnóżkach motocykla, kiedy jeździmy w takich cięższych warunkach. Ja mam 1,85 m i uważam, że w tym motocyklu niepotrzebne są żadne modyfikacje, jeżeli chodzi o kierownicę. W sensie nie potrzebujecie żadnych podwyższeń tej kierownicy. Bardzo często motocykliści popełniają zasadniczy błąd, czyli kupują i montują podwyższenia, kiedy one tak naprawdę nie są im potrzebne. Polecam wybrać się na szkolenie, wybrać się do osoby, która szkoli, która jeździ w OFIE, aby Wam powiedziała, że rzeczywiście potrzebujecie takich podwyższeń. Przy moim wzroście ja uważam, że nie jest to konieczne przy Tigerze 900 Rally Pro. Wymagało tylko trochę ustawienia kąta tej kierownicy, ale to jest jakby normalne dopasowanie. Natomiast jest jeden minus, bo w rocznikach 2024, 2025, tym się też Triumph trochę chwalił, podłożyli pod mocowania kierownicy takie dampenery gumowe, one zresztą składają się z kilku elementów i to ma pochłaniać wibracje, kiedy jeździcie po asfalcie, ma nie męczyć tak rąk, bo użytkownicy Tigerów z poprzednich lat narzekali trochę na właśnie takie odczucia i powiem Wam, że na asfalcie świetnie się to sprawdza, ale w OFIE niekoniecznie, dlatego że te dampenery gumowe osłabiają całą tę konstrukcję, całe to mocowanie, więc kiedy Wam upadnie motocykl na lewą czy na prawą stronę, to i tak zawsze po powrocie z offroadu trzeba tę kierownicę ustawiać, trzeba to mocowanie ustawiać, bo się to zawsze gdzieś poprzestawia, więc to mogliby w jakimś stopniu usprawnić, to mogliby jakoś wyeliminować, poprawić, nie wiem, ale do offroadu niekoniecznie to jest dobre rozwiązanie. Do wersji GT tak, do wersji Rally, która ma być w terenie, myślę, że to mogliby trochę inaczej rozwiązać. Ale to nie koniec, bo mam tu jeszcze trochę rzeczy napisanych na mojej liście. Kierownica była, szyba była, rama. Górna część ramy, ta przy kolanach, warto sobie ją podkleić jakąś folią, bo jest ona podatna na zarysowania. Od spodni, od protektorów, od ortez lubi się ten element gdzieś tam trochę rysować, więc warto sobie go zabezpieczyć. Grzane manetki i kanapa. Kiedyś myślałem, że to trochę taki przerost formy nad treścią w motocyklu, który jest wykorzystywany w offroadzie, żeby mieć takie elementy, ale powiem Wam, że to jest momentami zbawienne. Grzane manetki, które pozwalają naprawdę mieć nawet w takich ciężkich, chłodnych warunkach świetne czucie hamulca, czy tutaj dźwigni sprzęgła. Grzana kanapa też się jak najbardziej przydaje. To są elementy, których nie żałuję, że są w tym motocyklu i w offroadzie też z nich korzystam. Z tyłu jest koło 17 cali. Powiem szczerze, że nie odczuwam jakiejś wielkiej różnicy między 17 tutaj a 18 na przykład w KTM-ie. Chyba nie jestem aż takim doświadczonym jeźdźcem, żeby gdzieś tam w offroadzie odczuć. Jak przejeżdżałem drogi nieutwardzone KTM-em, tak przejeżdżam Tigerem i jest naprawdę ok. A na asfalcie na pewno, no, dzięki temu, że tutaj mamy 17, 21 z przodu, no to jest zwrotniejszy na pewno ten motocykl i rzeczywiście na asfalcie jeździ się nim na pewno lepiej niż KTM-em, którego miałem wcześniej, czyli 790. Mamy quick shifter, w ogóle rzecz, którą też zacząłem doceniać, bo wcześniej jakby nie miałem z tym do czynienia, dopiero zacząłem doceniać, gdy zostałem właścicielem Tigera. Rzecz, której oficjalnie nie można używać w offroadzie, bo jest to wyraźnie zapisane w instrukcji, ale quick shifter, jak mamy taką drogę offroadową, ale prostą, to trochę też ułatwia sprawę, ale w offroadzie i tak no, sprzęgło i działanie sprzęgła jest niezastąpione. Wtedy tak naprawdę ta skrzynia biegów działa tak, jak powinna działać. Stopka centralna cały czas jest zamontowana, nigdy mi się nie rozłożyła, trochę się tłucze przy takich wyskokach, ale to wiadomo.
natomiast no, przydaje się gdzieś tam przy serwisowaniu, przy smarowaniu, czyszczeniu łańcucha, natomiast dodaje na pewno trochę wagi. Sam motocykl waży gdzieś około 200, tam chyba 30 kg, plus te wszystkie graty, które są dołożone, gmole, stelaże, no to mamy tutaj trochę tych kilogramów, ale wyważenie tego motocykla jest naprawdę ok, do zaakceptowania. To nie jest tak, że ten motocykl jedzie w offroadzie i przy małej prędkości on się chce po prostu kłaść. Nie, tutaj wyważenie jest naprawdę ok. Nie jest takie jak w KTM-ie, no bo tam jednak ten zbiornik paliwa, który jest nisko położony, naprawdę robi robotę. Tu jest trochę inaczej, ale jest naprawdę w porządku. Wszystkie spędzone kilometry na Tigerze 900 to była czysta przyjemność dla mnie i z miłą chęcią wsiądę na ten motocykl i pojadę po prostu w teren. Nie żałuję zmiany z KTM 790 na Tigera. Oba te motocykle są bardzo dobre do jazdy w offroadzie, są skuteczne, natomiast oferują trochę inne cechy, inne emocje, są po prostu dla innych motocyklistów. Myślę, że Tiger 900 jest cały czas taką egzotyką w świecie offroadowym. Wiele ludzi traktuje ten motocykl jako taki może trochę offroadowy SUV, że niby jest do offroadu, ale i tak nikt nim nie jeździ. Nie jest tak do końca. Wiem, że jest wielu z Was, którzy użytkują te motocykle, powiedzmy, zgodnie z przeznaczeniem. Dajcie znać w komentarzach, jak dużo Was tam jest. Natomiast myślę, że Tiger 900 jest gotowy na pewne modyfikacje, które zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie. Także jeżeli jesteście ciekawi, co się będzie działo z Tigerem, no to subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym materiale. Jeżeli zainteresowały Was jakieś akcesoria, o których wspomniałem w tym filmie, to linki zostawiam klasycznie w opisie do tego materiału. Mam nadzieję, że trochę Wam wyjaśniłem i otworzyłem oczy na offroadowe cechy tego motocykla. Nawet jeżeli ma jakieś wady, to i tak warto go zabrać w teren. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!